Tak naprawdę to my już zaczęliśmy. I bardzo dobrze, że już zaczęliśmy. No, od takich właśnie luźniejszych tematów, bo zaraz No zaraz będą tematy, ale nie tak grube jak zeszłym razem, więc no właśnie, a jaki mikrodawki. Mówisz, że dobry odzew po zeszłym odcinku? Tak. Nawet ludzie, którzy jakby są z daleka od tego alternatywnego środowiska, że tak powiem, festiwalowego i czy tej całej ezoteryki, psychodeli, no mówili, że to było przystępne, tak, że bardzo strawne, tak, że dostałem dobry feedback. To dobrze. Odnośnie, także jest w tym twoja zasługa prowadzenia klimatu, profesjonalizmu przede wszystkim. Dobrze, musi być wymiana, prawda, że jakby to sobie płynie, to jest fajnie. Zresztą już to ustalaliśmy przed odcinkiem, że jak jest dobra intencja właśnie, to super płynie. No to dobrze, fajnie, bo dzisiaj kontynuacja. Kontynuacja, ale już na spokojnie, no bo przyjęliśmy, że raczej teraz pogadamy sobie o zdrowotnym mikrodawkowaniu. Już czysto takim, no można nawet powiedzieć, że medyczne badania będziemy tutaj omawiać czy komentować. No i tak. No. Jest tego trochę, bo okazuje się, że tych danych jest bardzo dużo, że te dane są świeże i też trochę ten odcinek jest odpowiedzią na komentarze ludzi, ponieważ bardzo dużo osób pisało po tym właśnie pierwszym odcinku, że jednak fajnie by było o tym mikrodosingu. Też powiem Ci szczerze, jak się przygotowywałem do tego odcinka, w ogóle jak myślałem o tym, o czym my możemy porozmawiać, to wiesz, co mi przyszło pierwsze do głowy? Jak można mówić o mikrodosingu, skoro póki co w Polsce jest to właśnie jakby nielegalne, prawda? Więc jakie ty masz do tego podejście? No ja mam takie podejście, że zróbmy to z głową i po prostu może powiedzmy, co jest na świecie, co się dzieje, jakie są badania dzisiaj, jak tam to jest robione, tam gdzie to jest legalne i tam gdzie no też środowiska naukowe to wspierają, no bo tu też, co jest zaskoczeniem, ale nauka jakby odwraca, bo przez wiele lat była taka propaganda, że psychodeliki są złe, że psylocybina nie ma żadnych wartości leczniczych, że po prostu to jest tylko narkotyk, obok heroiny i amfetaminy to stoi. A badania współczesne, i to sprzed paru lat, zupełnie coś innego jakby potwierdzają, wręcz, że psylocybina potrafi wyrwać tych ludzi uzależnionych od ciężkich substancji, takich tak zwanych twardych narkotyków, czyli alkohol, cukier, kawa, telewizja, pornografia, heroina, kokaina, amfetamina, mefedron, no jest tych nazw różnych chemicznych, dziwnych i ja zawsze podkreślam, że to nawet po tym jakby pierwszej naszej rozmowie, że i innych moich tam jakichś powiedzmy wystąpieniach, no bo jako, że jestem głosem tych grzybów, które głosu nie mają. Głosem grzybni. Głosem grzybni. No to też mnie zaskakuje, jak wiele jeszcze osób stawia znak równości między amfetaminą, heroiną, a grzybami, tak? Że to jest, że to w każdym wykładzie to trzeba podkreślać, to jest moja misja, że jest różnica, że tu mamy substancje, które mają potencjał leczniczy, a tu mamy substancje, które mają potencjał destrukcyjny, ludzie mają, w zasadzie to ludzie mają ten potencjał autodestrukcyjny, a te substancje im w tym pomagają bardzo dobrze. No i grzyby potrafią wręcz wyrywać ludzi z tego nałogu, potrafią ich uzdrawiać. No jest coś takiego w biochemii tego grzyba i w tych substancjach, które tam są, że zresztą przytoczymy tutaj procentowo, jak to wygląda, że zarówno amanita, jak i grzyby psylocybowe no, mogą wyciągać ludzi z choroby alkoholowej i to już takiej zaawansowanej. Mogą tych prawdziwych narkomanów, którzy sobie w żyłę wstrzykują te opioidy, czy tam tak, heroina, kokaina, amfetamina, którzy wciągają te kreski bez opamiętania. No, robione są autentycznie teraz badania naukowe na dużych grupach tych ludzi i coraz więcej, które potwierdzają, że grzyb jako naturalna medycyna z lasu i z łąki potrafi tego człowieka poukładać i oni z tą intencją, oczywiście tam z jakąś psychoterapią, terapią behawioralną też w połączeniu z tym wszystkim, pracują nad tym i dając tą mikrodawkę tego grzyba,
jest większe prawdopodobieństwo, że ten człowiek uzależniony, który się zmaga z tymi kompulsjami, nałogami, jest w stanie sobie z tego po prostu wyjść i odzyskać swoje życie, odzyskać swoje jakby, zacząć znowu funkcjonować w miarę po ludzku, jak to, bo nie ukrywajmy jednak, że nadużywanie niektórych substancji może człowieka po prostu zniszczyć i fizycznie, psychicznie, duchowo i że wręcz są takim warzywem, tak. A tutaj mamy medycynę i to też wiele osób może powiedzieć, że zastąpił stryjek siekierkę na kijek. No tak? właśnie, o to chciałem zapytać. Stryjek siekierkę na kijek. No właśnie nie. Właśnie tutaj i też podkreślam, że grzyby jako rzecz z natury nie mają po pierwsze tych potencjałów do uzależnienia, zarówno w dużych, jak i w małych dawkach. Nie ma takiej opcji, żeby uzależniały fizycznie, czy nawet psychicznie. Potwierdzone naukowo. Jest bardzo niskie, tak. Jest to potwierdzone naukowo, że mamy mikrodawkowanie miesiąc i później tydzień, 2 przerwa, czy miesiąc, czy pół roku, rok przerwy, bez problemu, tak? Nie ma tego ciśnienia, że ja muszę się tej wódki napić i telepie mnie i trzęsie mną, tak? I 2, że nie są inwazyjne na ciało, nie wywołują problemów z organami wewnętrznymi, tak? Nie mają tych efektów ubocznych, które jak sobie popatrzysz na kogoś, kto heroinę wstrzykuje przez rok czy 2, to jest człowiek wyniszczony, całe ciało po prostu ledwo żyje, tak? Czy alkoholik, tak? Oni jeszcze się trzymają. Ja mówię zawsze, że ci alkoholicy tacy zaawansowani to najlepsze geny. To są olimpijczycy, którzy wybrali inną drogę niestety, ale to są ludzie nie do zajechania. Ja jakbym pił 2 tygodnie, to byłbym wrakiem. To już trumna by była tam kupowana przez rodziny. A oni jadą, dzień w dzień siedzą w tych kuckach i łoją, tak? I tutaj podkreślam to, że i to już jest fakt naukowy, że grzyby nie mają takiego wyniszczającego działania na ciało ludzkie, tak? Tak jak alkohol, jak heroina, to jest zupełnie inna skala, więc błędem jest naukowym, po prostu nieprawdą, przypadkiem jakimś, tak? Zresztą omawialiśmy to w poprzednim naszym podcaście, że że wrzucono te wszystkie substancje do jednego wora, to jest pomyłka i wynikało tam z jakichś biznesowych decyzji, nie z naukowych badań, faktów i faktycznego działania tych substancji. Więc jest inaczej niż nam mówią. Tutaj też przygotowując się do tego odcinka, to zerknąłem sobie nawet na tego nieszczęsnego Netflixa i znalazłem tam ciekawy film dokumentalny, o którym ci wczoraj mówiłem, jak zmienić swój umysł. No i właśnie, tam w jednym z odcinków padła taka fraza, że to pomaga w psychoterapii przede wszystkim, to pomaga w różnego rodzaju dolegliwościach, na przykład żołądkowych, w stanach zapalnych i tak dalej, ale znowu, że zostało to tak ostygmatyzowane w przeszłości, że to nadal jest jeszcze ciągnie to ze sobą jakąś taką informację negatywną i ludzie póki co jeszcze nie potrafią tego, chociażby z perspektywy żywieniowej. Nadal się słyszy, że ktoś jeszcze mówi, że grzyby nie mają żadnych wartości odżywczych, prawda? To jest jeden mit. Drugi właśnie to jest to, co powiedziałeś, czyli to, że grzyby mogą uzależniać, bo są substancją, bo zawierają jakieś substancje psychoaktywne, prawda? Że to też mogłoby niby uzależnić, więc ludzie się tego boją. A trzecia, że grzyby są trujące. To jest kolejny też przecież mit, o którym też mówiliśmy poprzednio, że to wszystko zależy. To może zacznijmy od właśnie mikrodozowania, bo to będzie głównym tematem tego odcinka. Co to w ogóle jest mikrodozowanie? Różnica jest w przypadku mikrodawek taka, że dobieramy sobie tak małą tą dawkę, żeby nie było żadnych przygód transcendentalnych i mocnych wglądów, mocnych wizji, omamów słuchowych, wzrokowych, halucynacji. To wszystko to są zupełnie inna inszość, tak? To jest inna para kaloszy, jak się mówi, że nie można tego porównać do siebie. Mikrodawek do dawek heroicznych czy muzealnych, tak? To jest kompletnie coś innego i mikrodawki się stosuje przede wszystkim zdrowotnie i też delikatnie, żeby podbić sobie na przykład kreatywność do pracy, jak ktoś pracuje. Tak jak mówiłem, jeszcze raz powiem, że cała Dolina Krzemowa jakby z tego powstała i na tym stoi, tak? Stoi na grzybie czy na
czy na kwasie, tak? Kwas też jest jakby pochodną grzyba, więc Kwas, czyli LSD. tak, czyli LSD. Co prawda to są troszkę inne gatunki grzybów, no ale jest duch grzybowy w tym i w tym, i w tym. No i tak, i teraz co jeszcze? Tak, że w tych dużych dawkach chodzi o to, żeby raz, a porządnie, nawet raz do roku, a porządnie. I taka była zasada McKenny i on tak polecał, żeby przerobić te traumy, które gdzieś tam siedzą głęboko, żeby to wypłynęło, żeby ten człowiek się odblokował. Nawet tacy ludzie straumatyzowani do tego stopnia, że nie są w stanie iść na psychoterapię. No to dla nich jest ten grzyb, no, że on wyciągnie, tak, jeżeli będzie ta intencja, że dobrze, robimy to. Natomiast w mikrodawkach, w przypadku mikrodawek, o co innego chodzi? To jest coś takiego, żeby ta substancja w śladowych ilościach pracowała przez długi okres czasu z tym człowiekiem, z jego podłożem chorobowym, tak? Jeżeli ono jest utrwalone, powiedzmy jakieś trudne dolegliwości ciężkie, to powiemy, tak? Parkinson, Alzheimer, depresja kliniczna, tak? Gdzie to już jest zdiagnozowane i ci ludzie plackiem leżą i kołdrę odkrywają, patrzą na świat szaro-buro i z powrotem przesypiają dzień za dniem, nie mają siły do niczego się nie nadają. No tu ten grzyb wchodzi i przywraca często, daje im drugie życie. To jest niesamowite i są wyniki już procentowe, zarówno jeśli chodzi o muchomora, jak i chodzi o psylocybowe grzyby. A wymień jeszcze proszę te grzyby psylocybowe. Jakie to są grzyby? No ich jest dużo gatunków. Nawet właśnie Stamec, który stworzył ten protokół mikrodawkowania, ma taką książkę grubą, gdzie są grzyby psylocybowe całego świata i są zdjęcia, atlas jest potężny. No i co? I grzybów psylocybowych jest dużo rodzajów. Najbardziej popularny to jest oczywiście Golden Teacher, tak? Złoty nauczyciel, czyli łysiczka kubańska, która rośnie tam w tropikach bardziej, też w Ameryce. Ale co? Nasze grzyby to jest co? Łysiczka lancetowata. Jeśli chodzi o psylocyby, ona ma 30% więcej substancji czynnej, więc cudze chwalicie, swego nie znacie często. No i jest wiele odmian też, bo też teraz jest taka moda na takie grow kity nastała, że ludzie sobie hodują sami. Grzybnia jest legalna, to jest ciekawe. Tak. Można sobie samemu tak, hodować na przykład pieczarkę w domu albo można boczniaki. Sobie wszystko hodować w celach badawczych oczywiście, nie konsumenckich. Jak Klaus Schwab pozwoli, to będziemy hodować w celach konsumenckich. No i tutaj ciekawostka od razu, bo jako od żartu do żartu, ale zarówno Oregon, jak i Colorado zalegalizowało te grzyby. I to domyślam się oczywiście, że na podstawie badań naukowych. Tak, że po prostu dowody naukowe są już tak mocne, to nie są tylko anegdotyczne opowieści jakichś szamanów, odklejonych proroków Nowego Świata, New Age'ów czy hipisów jakichś starych, tylko to już po prostu naukowcy potwierdzili, więc czy chcą, czy nie chcą, no każdy polityk jak spojrzy, tu są twarde dowody naukowe, mamy na to, że grzyby pomagają w uzależnieniach, w depresji, w chorobach najróżniejszych, nierzadko takich, co byśmy się nawet nie spodziewali, tak? Ja na przykład tutaj mam taką książkę właśnie o tych badaniach, też ją pewnie wkleimy, autorstwa dwojga naukowców amerykańskich. No badania przeprowadzone zostały na ogromną skalę, na 3000 ochotników. No to już jest dużo. Tak, i to ludzi nierzadko o różnym profilu psychofizycznym, tak? Byli zdrowi ludzie, sportowcy, byli ludzie zmagający się właśnie z depresją, z łuszczycą, z oparzeniami. No naprawdę, tam lista tego jest, będziemy pewnie zaraz sobie to szukać i tam sobie porozmawiamy, ale lista jest długa, tak? Więc no, dowody są i to zarówno na psylocyby, jak i na amanity. Różnica jest taka, że psylocyby bardziej pomagają na uzależnienia, czyli właśnie alkohol, heroina, amfetamina, kawa i cukier. Moim zdaniem twarde narkotyki, nie wiem dlaczego legalne. Rafinowany cukier to jest spustoszenie w organizmie, to niszczy zęby, kości,
i po prostu głowę i wszystko, skórę, naprawdę. Nie wiem, jak to jest, że w tych Lidlach jest przy kasie jeszcze te sneakersy stoją. Jeszcze na koniec. I to jest legalne i dzieci to mogą w ogóle jeść. Skandal, po prostu skandal. No ale tak, wracając. Psylocyby bardziej pomagają na te rzeczy związane z psychiką, z duchowością. Bo one są takie duchowe, że żeby sobie wyjść z depresji, tak? Czy kompulsje jakieś przepracować, nałogi. Natomiast amanita, czyli ten muchomor czerwony nasz, słowiański, pomaga nie dość, że na te psychiczne rzeczy związane z pracą umysłu, czy właśnie też z depresją, czy z nałogami, ale jeszcze z racji tego, że go można przygotować na tyle różnych sposobów, od nalewek, po maści, maceraty, eliksiry, na alkoholu jakieś nalewki, to on na całe ciało pomaga, tak? Na problemy skórne, na oparzenia, na łuszczycę, na jakieś po prostu, można go smarowywać w siebie, można go przyjmować do ustni, można to pić. No, na wschodzie jakby jest dużo tych receptur, które przetrwały i stąd mamy tą wiedzę, ale to jest właśnie ta różnica, że on pomaga też na somatyczne rzeczy bardziej, tak, niż psylocyby, aczkolwiek psylocyby też mają działanie na ciało fizyczne, z racji, że też rozluźnia się cały system nerwowy, więc no ja tak, oni tu tego oczywiście nie opisali, ale ja tak ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że zarówno muchomor, jak i psylocyby pomagają na stan kręgosłupa, tak, że po prostu jakieś bóle, jakieś tam coś, no to przez to, że się to wszystko rozluźnia, no to często jest tak, że wchodzą te krążki, dyski na swoje miejsce. Magia, no, najlepsi kręgarze i to się dzieje zarówno przy tych dawkach heroicznych, tam już porządnie cię wyciąga. Ja mówię, że tak jak Bóg Ojciec z chmurki ręką wziął za głowę i wyciągnął. No wiesz, no w sumie, a co kręgarz robi? Też cię trochę rozciąga, tak, do pionu. No to się dzieje też w mniejszej skali po mikrodawce. Ja na przykład moim takim rytuałem jest, jak sobie tą mikrodawkę przyjmuję, w Czechach oczywiście, na czeskiej granicy w Wolimierzu, jak już przejdę tam. Przejdziesz, weźmiesz i wrócisz. W świetle prawa legalnie robię to, no to i sobie pójść na taki 2-3 godzinny spacer do lasu. I widzę, jak to pracuje po prostu, jak z każdym krokiem mi się poprawia postawa tego komputerowca takiego przygarbionego. Ja z każdym krokiem idę i po prostu patrzę, o, mam zasięgi ruchowe większe. No bo wiesz, taki komputerowiec to co? On się nie wie, co jest za nim, co jest przed nim. To jest niesamowite, że to jest taka drobna rzecz, ale to już przez to, że kręgosłup się prostuje, ja mam taką teorię, a w zasadzie to jestem prawie pewien tego, że też układają się narządy poprawnie w ciele, bo no jak człowiek jest taki zgarbiony i tak siedzi w takiej postawie obronnej, to też wątroba, serce, no wszystko się układa, żołądek, jelita, wszystko się inaczej tam układa, biodra, później są komplikacje różne, dziwne, ale że taka drobna rzecz właśnie, poprawienie tej postawy już wpływa, wątroba mówi dziękuję, serce mówi o, nareszcie nie, to jelito mówi o, odetchnę, przepona i tak dalej, trzustka, no wszystko co tam pracuje, jakby to też jest ważne, że to ja mam zawsze takie reklamacje do współczesnej medycyny, że ona taki jeden organ i tak wybiórczo powiedzmy, no ma pan coś tam, a to wytniemy, tutaj wyrostek wytniemy, nerkę wytniemy, coś tam wydrenujemy, tu odeściemy, tu coś i tak nie patrzy holistycznie, że to jest całość, tak, że ciało to jest całość, tak, że ja już nie mówię nawet o sprawach takich jak aura i biopole i tak dalej, ale w ogóle, że te organy są połączone, tak, a zobacz jak medycyna działa współczesna, że mamy specjalistę od zębów leczy zęby, tak, od dłoni chirurg tam coś robi, tak, tu jest od jakiejś tam choroby, od serca, od tego i oni tego nie konsultują ze sobą, co wpływa, tak, że a tutaj, no mówię, taka moja obserwacja takiego grzybowego fana, że jedna rzecz, którą grzyby naprawią, ma wpływ
na całe ciało i w ogóle ogólne funkcjonowanie. I tak jak mówię, mój rytuał taki mikrodawkowania to jest mikrodawka i 2 godziny takim spacerem, marszem, takim marszobiegiem, czy tam luźnym krokiem, zależy jak się ma energię. No i ja wracam jak z zabiegu, tak? Po prostu jak ze spa wracam, nastawiony. Już mi się lepiej myśli, już mi się sprawniej układa. Jak coś piszę na przykład, tworzę jakiś rozdział do książki, coś maluję. Na przykład nie mogłem tego przez tydzień zrobić. Ciężko, coś mi tu nie wychodzi. Ja siadam po takim spacerze, samo płynie, tak? Krew zaczęła krążyć. I cały czas mówimy o mikrodawce. Tak, o mikrodawce. My nie mówimy, że ty nagle przyjąłeś dużą dawkę i tak jak mówisz, idziesz w las, bo to może się czasami kojarzyć ludziom właśnie z takim rozrywkowym przyjmowaniem różnych substancji. Tak. Duża dawka, idę w las i będę miał tam jakieś odloty, prawda? Tak, no tu jest, w ogóle może uściślimy, tak, że powiedzmy jaka to jest ta dawka mikro. Tak? Właśnie. Że no, tak jak w poprzednim podcaście mówiliśmy o dawkach typu 5 gram, 10, 15, 50, 15, dawki. 20, 33 gramy, gdzie to już szamani w Afryce jedzą, czy przygotowują wywary, potężne dawki, które cię wyrzucają. No, czasem nawet wyjście z ciała następuje po czymś takim. I to jest trudne w ogóle do ogarnięcia. I trzeba mieć do tego odpowiednie BHP, przygotowanie, opiekunów jakichś, jeżeli to jest pierwszy raz robimy. Natomiast mikrodawka to jest zupełnie coś innego. Tak? Tu jest ta zasada, że to dawka czyni, czy coś jest trucizną, czy medycyną. I mikrodawka to nie jest 5, 10 gram, 20 gram, tylko mikrodawka to jest 0,1 do 0,4 psylocybów. 0,4 grama to już jest, uważam, ja tak się zatrzymuję 0,2, 0,3, 0,1 czasem. I to każdy sobie dobiera. Między to 0,1 a 0,4 to jest tu, gdzie sobie każdy ustala, tak? Ktoś wrażliwy mówi 0,1, to ja już jestem przebudzony, tak? Ktoś inny mówi, 0,4 jest, czy to od wagi, czy od po prostu, nie wiem od czego, tak? To może zależeć, od konstytucji jakiejś tam. No i to jest, jeśli chodzi o psylocyby, czyli to jest procenta, tak? Ile to jest 0,1, a tu masz 5 gram? To jest nieporównywalna wielkość, tak? I tutaj naprawdę nie ma żadnych halucynacji. Może coś się przyśni. Jakiś piękny sen. Ale to jest coś takiego... ja ostatnio miałem taki przepiękny sen. Wtrącę tutaj, bo to był wgląd mega ważny. Ja to poczułem, że to obraz 2-metrowy będę malował albo jakiś naprawdę... bo to była piękna wizja. Nad ranem, 7 nad ranem i poprzedni dzień mikrodozowałem sobie. I miałem taki sen. Metafora życia ludzkiego. Zobaczyłem dżunglę tropikalną, gdzie jest gorąco, ciepło i 2 śniegowe bałwany ubrane w złoto i srebro, w jakieś po prostu luksusową biżuterię, odstrojone, odpicowane i 2 bałwany ciekawskie, podekscytowane idą przez tą dżunglę tropikalną, gdzie są owady, piękne rośliny i roztapiają się powoli. I ta dżungla wchłania tą wodę z tych bałwanów. I wstałem rano i to było dosłownie sekunda takie widzenie. Wstałem rano, 7 rano i mówię, wow, no to grube było. Takie filozoficzne. I zostają po bałwanach tylko humorem. biżuteria. No tak, i zostaje to wszystko. I wiesz, a czym jest to życie, jak nie jest tym, tak? Czyli zobaczcie, że nie trzeba wcale dużych dawek, żeby mieć poważne jakby wglądy na temat w ogóle sensu życia i tak dalej. Jest to taki mały sen. I to się może zdarzyć, tak? Natomiast w przypadku mikrodawek nie będziemy mieli fraktalnych wizuali, dłuższych, trwających 8 godzin, dziwnych dźwięków, nie wiadomo skąd, które słyszymy, tak? Tego nie ma, bo po prostu wszystko zależy od dawki, tak? Nie ma nawet możliwości takiej. Jeżeli coś się pojawia, to znaczy, że trzeba zmniejszyć, tak? Jeżeli po 0,4 mamy jakieś dziwne fraktale, widzimy kolory za mocno, to znaczy, że 0,1 to jest ta mikrodawka dla nas, tak? Jeśli chodzi o muchomora, tak samo, tak? Te dawki potężne to są 10, 20 gram, tak? A tutaj między 1 gram a 2 gramy. Maks 3 gramy, tak? Dla ludzi takich, którym
którzy nie mają takiej dużej wrażliwości na substancje. No to jest maks 3 gramy, no ale to już 3 gramy to już moim zdaniem między 0,5, 1, 2 gramy to jest ta mikrodawka, jeśli chodzi o muchomora. I tak w tych badaniach też tak to ustalono, tak, że między 0,5 a 2, maks 3, no to jest muchomor. Tak, to jest Czyli muchomor. podsumujmy właśnie a propos, psylocybowe grzyby to będą jakie dawki? 0,1, 0,4 grama. Dobra. I z drugiej strony mamy muchomora. 1 gram do 2, no powiedzmy do 2 gram, tak. Okay. Między 0,5 a do 2, tak. Okej. No dobra, no to teraz od razu kolejne pytanie się nasuwa takie. Skoro, weźmy na przykład muchomora, prawda? Jak to przygotować? No bo właśnie, śmialiśmy się w poprzednim razie, że ktoś przychodzi, pokazuje na YouTubie, że bierze muchomora z ryba i go je, prawda? No. I są tacy szaleni, jacyś dziwni kosmici odpaleni. I my potrzebujemy teraz właśnie bardziej konkretnych informacji. Jak to przygotować? Dobrze, więc przygotowanie jest takie, że... Może jeszcze tylko doprecyzuję, jak to przygotowują ludzie w Stanach albo za granicą. W Czechach. Tam, gdzie to jest legalne, tak? Zresztą to jest ciekawe, że w Polsce też muchomor jest akurat legalny, więc chyba możemy o tym powiedzieć. No właśnie. Natomiast te psylocybowe grzyby są nielegalne, tak? No i tak, na początku w ogóle zacznijmy od sezonów może, tak? Że jest sezon, czyli jesień, tak? Wrzesień, dajmy na to. Wrzesień, październik. W zeszłym roku ten sezon przeskoczył o miesiąc do przodu gdzieś. Ja na przykład zbierałem w październiku amanity. No i co? I łysiczki są później, czyli październik, listopad. No i tak, no i zbieramy grzyby czyste, bez robaków, bez ślimaków. Nie jesteśmy zbyt chciwi. Jak już zwierzę je, to już niech to będzie jego domek, smurfowy domek. Ślimaczek zaanektował, no to już niech sobie ma, tak? No i tak, i suszenie odbywa się w temperaturze 45 do 55 stopni. Przez jaki czas to trzeba suszyć? Aż się dosuszy, no to jest zazwyczaj doba, tak, że aż się dosuszy, aż się będzie łamać jak krakersy, kapelusz, tak, że to nie może się zginać, nie może się odkształcać bezdźwięcznie, tylko to ma być chrupiące jak chrupki, wtedy wiemy, że woda cała jest odessana, wyparowała. I co? To się odparowuje, wyjmujemy z suszarki od razu do słoika. Aha, jeszcze trzeba mieć suszarkę do tego specjalną? No, raczej tak. Kiedyś się suszyło w skarpetach nad kominkiem i skarpeta też wyciągała tą wilgoć, stąd też Mikołaj zostawiał prezenty w skarpetach pod choinką, tam gdzie rosną te grzyby. No to jest taka anegdota. Mogło tak być. A moglibyśmy wysuszyć jakoś bez suszarki? Na przykład tak, na słońcu? Znajomy wkładał w żeberka kaloryfera. Ale poważnie? Poważnie. Japończycy suszyli na słońcu. A w piekarniku? Na choince. W piekarniku też, aczkolwiek istnieje, chyba że masz dobry piekarnik, gdzie możesz tą temperaturę sobie ustawić tak jak chcesz, bo widziałem też tak, że ludzie suszyli w tych piekarnikach i no przesuszyli, tak? Czy no jak wychodzą już brązowe, czarne, to znaczy, że ugrillowane. Przedobrzyli, że no i właśnie to jest to, że w niektórych piekarnikach nie da się ustawić tej 45-55, tylko jest na przykład 80-100, tak? Przy 100 one już się grillują, są czarne, niesmaczne, brzydko pachną. Raczej bym ich nie polecał zdrowotnie jeść, ani nawet w ogóle ich jeść, czy przyjmować, czy no nawet nie wiem, czy się takie czarne na maść nadają, tak? No to już jest zgrillowane, spalone. Jeszcze chwilę temu zerwane, ugrillowane to już w ogóle. No nie sądzę. Jak one się dobrze ususzą, to mają taki złotawy kolor. Miedziany, złotawy. Są piękne, takie alchemiczne złoto. No. Złoto lasu, tak jak alchemicy mówili. Kamień filozoficzny, także jest ta metaliczna powłoka. To się bierze z tego, że w tym grzybie jest chityna. Więc jest tam trochę tej chityny i no tak jak żuki mają pancerze czasem takie odblaskowe, tak. Skarabeusze, tak. Złote żuki. No to tak samo jest z tym grzybem. No i co?
i przede wszystkim dobrze je zamknąć, jak już się ususzy. Czyli Tak. ususzyły się 24 godziny, powiedzmy. No, łamią się jak krakersy i wtedy do słoiczka sobie pakujemy. Możemy je połamać na mniejsze kawałki już Możemy wtedy? połamać, to jest nawet wskazane, żeby zrobić taką... No bo każdy kapelusz troszkę inne ma stężenie substancji, więc takie ujednolicenie, to się jakoś nazywa. Sortowanie, ujednolicenie, żebyśmy wiedzieli, że 1 gram to jest 1 gram. Tak jak sobie je połamiemy. Nie polecałbym mielić na pył, bo wtedy też to trochę traci tej mocy i też tego czasu, tak? Że jeżeli już zmielimy na ten pył taki, jak suplementy się robi czasem, no to już to, żeby nie stało to latami, tylko żeby w przeciągu paru miesięcy wykorzystać. Natomiast jak są kapelusze tylko pokruszone, to one mogą stać 2, 3, 4 lata, nie tracą ważności, czy tam tracą 10% mocy, co jest niewiele. I nóżka tak samo, prawda? I nóżka tak samo, nóżki są słodkie, bardzo smaczne, ekobio chipsy. Teraz właśnie... A dobra, to już nie będę może wtrącał, bo jeszcze nam zdejmą. Ale powiedz może. No mówię, że tutaj jest Klaus Schwab, który chce, żeby ludzie jedli robaki spaki. Widziałem nawet takie reklamy mi wyskakują w telefonie. Robaki spaki. Już polskie firmy się tym O zajmują. Boże. Że będą ludzie jedli te karaluchy, no. Niedobrze. Nie wiem, czy niedobrze. No jest wiele, na przykład Tajlandia, to jest zupełnie tam normalne, że oni jedzą te robaki. W Polsce raczej, no, jedyne takie stawonogi, które jemy, takie prymitywne, no to raki, tak? Czy tam krewetki się przyjęło. No to jedyne dopuszczalne. Homary, langusty, jakieś kraby. Ale wiele lat temu, pamiętam, byłem na takim właśnie, na wykładach różnych, TEDx Warszawa i był tam wykład właśnie o jedzeniu owadów, ale to było z jakieś 8 lat temu albo i więcej. Oni już przygotowali to wcześniej. I właśnie, i to jest też ciekawe, bo zjadłem wtedy lizaka z chrząszcza bodajże i on był dobry. A, widzisz. Już mnie mają. Jednak Klaus ma rację. Klaus, ty wariacie jeden. No dobra, ale wracamy. Wracamy do mikrodawek, nie owadów, tylko grzybów. Tak, czyli 24 godziny, ususzony, połamany jak krakersy, schowany do słoiczka. Do jakiegoś? słoiczka i zakręcony zwykłą taką zakrętką, tradycyjną zakrętką z takim silikonem po bokach. Okay. Zwykła zakrętka. Nie kombinowałbym z jakimiś dziwnymi rzeczami. Są takie zakrętki z takim klikiem. Próżniowe jakieś tak, takie? do pasteryzowania, gdzie tak no. z góry jak naciskasz, to takie jest klik i to są najgorsze słoiki do grzybów. Dobra. Nie wykorzystujcie tego, bo one po prostu przepuszczają wilgoć. One są na raz, tak? Jak kupujesz ten produkt i jest ten klik wciągnięty próżniowo przez pasteryzację, to działa, ale jak drugi raz chcesz zakręcić coś, żeby było szczelniej, żeby wilgoć nie weszła, to nie da się. Także zwykłe, tradycyjne słoiki, zwykłe, tradycyjne zakrętki i to może stać sobie latami, tak? Nie traci ważności. Dobra. Może być. Tak samo z łysiczkami, z tymi grzybami psylocybowymi jest jeszcze prościej, bo tak naprawdę jest suszenie i też do słoika najlepiej. Dobra, ale zostańmy jeszcze przy muchomorze, czyli zakręcony do słoika i teraz co? Co dalej? No i tu jest sporna kwestia tak zwanego kurowania. Niektórzy autorzy tam mówili, żeby 2 miesiące sobie się to kurowało. No tak jak na przykład szynkę się kuruje we Włoszech, czy gdzieś tam, tak? Czy w Grecji, tak? Czy sery, że sobie leżą i dojrzewają, tak? No po prostu dojrzewanie, tak? No to niektórzy autorzy to polecają, niektórzy nie. Jeszcze się spotkałem z czymś takim jak skalpowanie, czyli usuwanie blaszek spod spodu grzyba i wtedy on jest łatwiej strawny i podobno nie trzeba czekać tych 2 miesięcy. A niektórzy mówią, że w ogóle nie trzeba czekać. Że od razu po 24 tak, że można godzinach. od razu jeść i tak dalej. No ja tak długo czasu jednak przestrzegałem tego, bo tak to była jedna z pierwszych książek Ambrozja o grzybach, którą przeczytałem i tam ten autor z taką pewnością napisał, że nawet nie tyle, że te substancje się tam przerabiają, ale on jest też smaczniejszy, jak się dojrzeje sobie w tym słoiku te 2 miesiące, czyli co, wrzesień zebraliśmy, październik, listopad, grudzień i w grudniu już można mikrodawki stosować. Mamy już zawieszki na choinki. Tak jest, ozdoby choinkowe. Do jedzenia.
do jedzenia albo nie, na maści, na maceraty, na eliksiry, no jest dużo tego, co można zrobić. To jest ta różnica, bo psylocyby są w zasadzie, co można z psylocybów, tak? Można mikrodawkować taki susz albo zrobić niebieski miód, czyli zalać taką patoką miodem i to jest w zasadzie jedyny przepis na psylocyby, tak? Natomiast amanita ma szeroką gamę zastosowań i receptur jest wiele. Jeszcze a propos amanity, czyli jak rozdrabniamy powiedzmy tego grzyba już ususzonego, to czy możemy używać noża do tego, czy raczej rękoma? Można czymkolwiek. Okej, Ludzie nie ma mielą w znaczenia. młynku do kawy, Bo jak to, sobie chcesz. czyli to nie jest tak, że jak jakaś, nie wiem, substancja się dostanie do tego grzyba, albo nie wiem, jakaś coś, co nie wiem, na rękach mieliśmy i to się dostanie do grzyba, to coś się z nim wydarzy później. Nie sądzę. No właśnie największym problemem tu jest wilgoć. Okej. Czyli niech nie leżą sobie w torbie papierowej, niech nie leżą sobie luzem w słoiku otwartym, bo amanita w ogóle to jest też ta różnica między amanitą a innymi grzybami, że ona wciąga wilgoć jak gąbka. Okej. 2 razy tak ma wciągalność, bo jest bardzo sucha jak się wysuszy i w zależności od wilgotności powietrza, jak zostanie luzem przez parę godzin, to może wagę podwoić swoją. Okej. I tu jest ten problem jest w tym, że tak naprawdę nie wiemy, co jemy wtedy. No bo jeśli wejdzie wilgoć, to co się może wydarzyć? No właśnie. Może wejść też pleśń. Tak. I jak wejdzie pleśń, to już nie wiemy, jakie grzyby jemy. Tak? I ja powiem tak, że robiłem takie eksperymenty i nie zawsze ta pleśń wchodzi. Tak? I czasem można tego wilgotnego grzyba tam dosuszyć i tak dalej. No ale to już jest ryzyko. Po co sobie robić takie właśnie... Lepiej mieć wszystko punkt po punkcie. No i wiemy, że to jest zdrowotne wtedy, tak? Porządnie zrobione. No, jak masz coś zrobić, to zrób to porządnie, a nie byle jak. I wtedy jest ten efekt. Zresztą czujesz w ciele, tak? Czy to działa, czy nie. Czyli jak będziemy widzieć na przykład jakąś pleśń w środku, to już jest znak, że coś tu nie wyszło, tak, prawda? To już jest na kompost. Czy kurom można dać. Dobra, a jeszcze mi takie pytanie przychodzi a propos przechowywania. Czy to ma być w jakimś zaciemnionym pomieszczeniu w tych słoiczkach? Tak, najlepiej gdzieś w szafce, tak, żeby nie stało na słońcu. Dobra. Choć tu też są różne metody, na przykład Japończycy suszyli na słońcu, gdzie autorzy, których ja czytałem, nie polecali tego, że suszyć jednak w cieniu w suszarce, a oni normalnie na słońce, na choinkę i tak suszyli. Więc opcji jest wiele, można sobie testować. Ja podaję tak, jak podaję. Jak komuś to rezonuje, no to tak jest. Tak samo tutaj w tych badaniach na 3000 ludzi, no to też suszono jednak w 45 stopniach. Potem zamykano po prostu szczelnie do słoika, żeby ta wilgoć się nie dostała. No są takie podstawy BHP, żeby to było, żeby to miało to działanie zdrowotne, tak. Super. No dobra, okej, czyli mamy już proces przygotowania, mamy już przechowywanie, mamy mikrodozowanie, bo już powiedziałeś o tym, jak sobie możemy to dawkować. A teraz pomówmy w ogóle o dolegliwościach i tu też przyda się nam właśnie ta pomoc naukowa. Posiłkować, może już trochę powiedzieliśmy, tak, o tym wychodzeniu z nałogów, że tu psylocyby są, że depresja, że te wszystkie choroby właśnie, problemy psychiczne, PTSD, tak, czyli ten post-traumatic stress disorder, czyli jak ktoś, nie wiem, wraca z wojny, to zwłaszcza w Ameryce, tak, bo oni tych wojen tyle prowadzą i to taki naród wojowniczy jest teraz. I to też pomaga, tak. Ci ludzie nawet czasem nie wiedzą, że mają problem, tak, że po prostu nie chcą sobie tego uświadomić, pójść na psychoterapię. No a tutaj grzybek może delikatnie z tym pracować. Też podkreślam, że grzyb nie wykona tej pracy za człowieka, tak, że on jest tylko takim wspomagaczem, że dobrze było jednak, jeśli to jest choroba, tak, bo jeżeli mówimy o kreatywności, tak jak w Krzemowej Dolinie, no to tam po prostu samo mikrodawkowanie i to jest w porządku, tak. Ale jeżeli chcemy coś uzdrowić i tak dalej, to dobrze jeszcze dodać właśnie, czy to terapię behawioralną, czy praktykę emocji, czy poczytać coś, tak, książki, pracę z ciałem, terapię Lowena, ustawienia, no dużo różnych jakby psychologia procesu, no jest tego wszystkiego, praca ze snami, no można sobie robić i w ten sposób.
No i co? I dolegliwości tak. Psylocyby to są uzależnienia, kompulsy, depresja, problemy psychiczne, humor to samo, plus jeszcze te fizyczne dolegliwości, o których powiemy, tak? Czyli też Alzheimer, takie utrwalone choroby, Alzheimer, Parkinson, tak? Te rzeczy takie już naprawdę, no, to są tragedie, tak? No i przy nowotworach też w tym dokumencie na Netflixie właśnie ten Michael Pollan pokazywał tam pacjenta z nowotworem, no, któremu bardzo to pomagało. Nie pamiętam już, czy tam był regres po prostu nowotworu, czy też, oczywiście to też było z psychoterapią właśnie i tak dalej, ale przy tym mikrodozowaniu było właśnie widać albo regres, albo po prostu ten pacjent zupełnie w ogóle miał otwartość do życia. Czyli tak jak mówiłeś, że ktoś nie zakopuje się pod kołderką i nie przeżywa tego życia pod kołdrą dalej do końca, wegetując, tylko właśnie otwiera się na dalsze życie. W tych, powiedzmy w cudzysłowie, ostatnich swoich dniach, bo tam ludzie tak opisywali, że to są ich ostatnie dni, więc oni chcą przeżyć je na swoich jakby warunkach. No tak, i to też ma jakby historyczne podstawy, bo też na przykład w starożytnej Grecji, co ja też tam w swoich książkach opisuję, no było to misterium w Eleusis i oni tam się uczyli, jak żyć z godnością i jak umierać też pogodzeni i tak dalej. No, były nawet takie właśnie pompatyczne stwierdzenia tam w ich literaturze. No i to ma przełożenie. I tutaj właśnie te psylocyby czy LSD wchodzi, że no, pomaga ludziom umierać, tak? Nawet, no bo to też jest problem, tak? Jak umrzeć z godnością, jak umrzeć pogodzonym ze światem. Jest to też jakaś dziedzina, tak? Co jeszcze? Jeśli chodzi o nowotwory, to tak tu przy Amanicie też było robione takie badanie na ludziach, którzy już przeszli chemioterapię i jakoś wychodzą z tego nowotworu i regenerują się, tak? Mają tą fazę regeneracji i wtedy im aplikowali te mikrodawki amanity i też tam jakiś procent tego podali, że pomaga. Nie wiem, czy tu znajdę i może zobaczmy. Podawał to. Postchemioterapia, tak. 58% osób zanotowało pozytywny efekt. 34% zero jakichkolwiek efektów, a tylko 8% efekty negatywne, czyli jeszcze gorzej. No, widzisz, że to jest takie bardzo uczciwe badanie, tak? Bo podają po prostu w procentach, jak to na tych ludzi działało. I też nie podają tylko tych, z którym to pomogło, prawda? A reszty nie pominęli. No bo jeżeli bierzemy na przykład około tam, nie wiem, 1000, 2, 3 tysiące osób, no to wiadomo, że różnie to bywa, ale tutaj bardzo ciekawe są obserwacje, że na przykład, to jeszcze ciekawe, co mieliśmy poruszyć, że jako substytut antydepresantów, czyli tych leków farmakologicznych, chemicznych, tak, no bo one działają i to jest też udowodnione, ale często jest tak, że ludzie mówią, że ja muszę czekać, aż ten lek zadziała, tydzień, 2 i nie czuję nic i dopiero po tygodniu ten antydepresant mu zaczyna działać. No, skandal moim zdaniem, bo grzyb działa już pierwszego dnia, już czujesz, że wyprostowałem się, już widzę więcej, już niebo, słońce, może pójdę na spacer. Nie? No naprawdę, no ja może nie miałem nigdy, nie wiem w sumie, bo nie diagnozowałem się, ale chyba takiej poważnej klinicznej depresji, no nie wiem, raczej wydaje mi się, że nie miałem, może miałem jakieś fazy depresyjne, tak, że się czułem w depresji, tak, czy każdej polskiej zimy się tak czuję w sumie, że czasem mam takie momenty, że wstaję rano, patrzę, szara breja za oknem, kołderką się zakrywam. Jak żyć? Tutaj się nie da żyć. No ale właśnie już ta 0,1 tego grama grzyba już ci daje to, że dobra, jest szaro, buro, wstaję, jadę na rower, jadę, wracam. Daję radę, tak? A przy tych właśnie chemicznych lekach aptecznych często bardzo trzeba czekać, tak? Tydzień, drugi, trzeci, dopiero coś tam czujesz, że coś zaczyna się działać i mało tego, one mają potężne skutki uboczne, niektóre z tych leków. Na wątrobę, na nerki, na różne rzeczy, na potencję, tak, libido, no ludzie raportują różne rzeczy, że to nie jest tak, że ten lek tylko pomaga, ale też właśnie
często jest tak, że to jest tragedia w ogóle, ale często jest tak, że ludzie, którzy biorą dużo leków, muszą też brać osłonowo inne leki na te leki, które biorą. Nawet nie na chorobę, tylko przy grzybie nie ma tego. Nie ma i to też jest tu udowodnione. Te dwa mity zostały rozwiane, że przede wszystkim nie ma potencjału do uzależnień, to jest bardzo ważne, to podkreślaliśmy już, i nie ma żadnych uszkodzeń organów wewnętrznych, czy niekorzystnych na wątrobę, na nerki. To jest ten mit, że jakieś amanity czy muchomory, to trzeba na wątrobę osłonowo jakiś ostropest. Nie, nic takiego nie jest. Nie ma takiej potrzeby. Znaczy wiesz, ziółka z ostropestu można sobie pić, why not? Pić, ale nie osłonowo, tylko bo lubisz na przykład. Dokładnie. Naprawdę, i ja też widziałem polskie badania, czy ludzi, którzy suplementują to i wątrobę przed i po, i okazywało się, że po suplementacji lepsza krew, wątroba. Także i tu przeprowadzono te badania naprawdę na szeroką skalę i te dwa mity zostały obalone. Także nie ma takiej opcji przy mikrodawkowaniu, żeby coś szkodziło na jakiekolwiek organy wewnętrzne, tak? Gdzie leki chemiczne z apteki mają listę na karteczce skutków ubocznych, jakie bierzemy, tak? Potencjalnych. Więc zawsze możesz coś wybrać dla siebie stamtąd. Nierzadko to nie masz wyboru, po prostu to się dzieje, tak? Że tu ci poprawia głowę, ale wątrobę ci wyniszcza, Też, żeby ludzie nas dobrze zrozumieli, to nie jest tak, że teraz mamy bekę i nabijamy się z antydepresantów, bo to wielu ludziom po prostu czasami ratuje życie i jest to zrozumiałe, prawda, na dany moment rozwoju świadomości. Tak. Nie możemy tego negować, bo nie jest to jakby intencją tego odcinka. Tak, intencją moją jest po prostu przekazanie tych badań najnowszych, że nie ma tych efektów ubocznych, tak? Tak. I tutaj jest właśnie to, że zastępowano te leki antydepresyjne, amanito, czy to po prostu od razu, czy też stopniowo. I tutaj może znajdę to, bo to był w ogóle jeden z pierwszych rozdziałów. Tutaj są właśnie te choroby gdzieś tam powiedzmy duchowe, tak? Czy psychiczne, tak? I tutaj mamy, na depresję amanita pomogła 79% badanych. Z tych 3000 ludzi? Tak, tu nie jest tak, że to 3000 osób miało depresję, tylko po prostu było 3000 ludzi z różnymi chorobami lub w ogóle bez. I tu akurat jest 79% pozytywnych efektów i tutaj jest 790 osób. Z depresją, tak? Czyli co? Poważny, mocny wynik. Tak. Nie wiem, czy jakikolwiek lek farmaceutyczny ma aż taką skuteczność, jak ma ten grzyb. 79%, 790 osób zanotowało pozytywne efekty. Brak efektów 10% badanych, czyli 100 osób. Negatywne rezultaty tylko 3%, czyli 25 osób, czyli że im się pogorszyła ta depresja po mikrodawkowaniu. Trochę przytłaczające. Przytłaczające, tak? I skuteczność jest ogromna, tak? I tutaj całą listę, jakby tutaj oni też wypełniali jakieś kwestionariusze. Balans i harmonia, joy, czyli radość, tak? Zredukowany krytycyzm i zazdrość. Chęć życia zwiększona. Zredukowana agresja do siebie samego, do środowiska i do innych ludzi. Zmiana priorytetów, czasem nawet zmiana paradygmatu. Takie mocne rzeczy. Przemyślenie mentalnych traum. Zobacz, to jest ciekawe, bo ja tak mówiłem o tych traumach, że tu MDMA i psylocybina potrafią je wyciągnąć, te duże dawki, ale się okazuje, że również mikrodawka po prostu stosowana, tylko w dłuższym, to trzeba droga cierpliwości, tak? Trzeba poczekać, tak? Jak się nie ma tej odwagi, żeby zjeść tego grzyba, czy możliwości, czy środowiska, żeby od razu za jednym razem, to okazuje się, że również mikrodawki pracują z traumami, że można sobie tylko tutaj powoli, tak? Miesiąc, 2 miesiące i jest tutaj właśnie przemyślenie, studiowanie traum mentalnych, tak? Czyli coś się tam odkodowuje powoli.
zmniejszony krytycyzm, tak, tutaj zmiana w ogóle myślenia, koniec kryzysu duchowego, poprawiona komunikacja, tu też jest bardzo ciekawe, no bo to wszystko jest tutaj, na przykład autyzm, tak, tutaj było 10 osób z autyzmem badano, 77% pozytywnych efektów. Czyli 7 osób, 7 osobom pomogło z Nie, tych 10. nie, bo tu jest jeszcze inaczej, tak, to jest 10%, 13 osób z autyzmem badano i 77%, czyli 10 osób pozytywne efekty, brak efektów 15%, czyli 2 osoby i negatywne, czyli pogłębił im się 8%, czyli 1 osoba, tak, czyli z 13, czyli znowu 77%, no jakie leki mają takie przełożenie, taką skuteczność. I tu jest tak, że nie do wszystkich chorób jest taki duży procent, ale właśnie... A są na przykład właśnie takie choroby, na które w ogóle nie zadziałało tutaj w tych badaniach? Zaraz sprawdzę. Stroke recovery, to jest chyba po zawale, tak? I tutaj było tak, że pozytywne efekty 35%, czyli 6 osób, bez efektów 53%, 9 osób i 12 negatywne, czyli 2 osoby. No, z tym zawałem tak średnio. Czyli aż tak bardzo nie pomaga, no aczkolwiek 6 osób powiedziało, że okej, tak, że coś pomaga. To nie wiem, czy to mówić, ale jest ten COVID nasz kochany nawet, bo to jest nowe badanie i wpisali. Ale właśnie. COVID też tak dobrze nie wygląda jak na przykład właśnie ta depresja, czy autyzm, czy alergie nawet, tak. Tu nawet na zaparcie pomaga, zobacz. 58% na zatwardzenie, czyli 111 osób, że pomogło, tak? A z COVID-em jakie były procenty? A z COVID-em 40, no w sumie nie jest tak źle, tak ci powiem, ale nie jest też tak dobrze jak w tych innych. 44% pozytywny efekt, czyli 21 osób zanotowało, że wyraźna poprawa ich stanu. Bez rezultatu 52%, czyli 25 osób. I negatywne efekty 4%, 2 osoby. COVID im się pogłębił. Nie wiem, no ja mówię zawsze tak, ja już, może to wytniesz, może nie wiem, że najlepszym lekarstwem na COVID jest wyłączenie telewizora. A już tak na poważnie, wszystkie te właśnie wirusowe, rzekomo jakieś tam przeziębienia, grypy i tak dalej, to ja mówię, post na wodzie, 2-3 dni, 4 dni, tydzień, post na soku arbuzowym albo na winogronowym, na płuca winogrona i jesteśmy jak nowi ludzie, bez żadnych leków. To już też sprawdziłem, bo ja też jestem praktykiem, jeśli chodzi o posty, mam długą historię i no wiem, po prostu wiem jak ciało działa, także jak człowiek choruje, ma gorączkę, kaszle, to żeby tej golonki nie dokładał jeszcze, bo organizm ma już pracę z oczyszczaniem, flegmy odpluwa, wykasuje to wszystko, wypaca, to jak on przestaje jeść, to ma siły do pracy, żeby się oczyszczać. I szybciej się wychodzi, jak się nie je, to trwa 5 dni, 4 dni, tydzień, tak, pokaszlemy i wstajemy, tak. A jak człowiek bierze te aspiryny, lekarstwa różne, jeszcze dojada tym rosołem i golonką, to może 2 tygodnie leżeć. Także tytułem tego. Co mnie zaskoczyło? Myślałem, że na Parkinsona będzie więcej procent, wiesz, skuteczności, bo tutaj te badania na przykład Japończyków, które wcześniej robili, no to naprawdę były obiecujące. Być może dlatego, że jednak niewiele osób było z tym Parkinsonem, tylko 9 osób przebadali. 40% skuteczności, czyli 4 osoby zanotowały, że poprawia im się. 33%, czyli 3 osoby powiedziały, że 0 różnicy i 2 osoby, czyli 22%, że negatywne, że pogłębiło im się. No myślałem, że tu będzie podobnie jak w tej depresji czy w Alzheimerze, że będzie naprawdę potężnie działał ten mucymoz muchomora. Może to też się łączy z tym, że... Tak może za mała grupa badanych była, nie wiem. Albo za mała grupa, albo z tego jasno też wynika trochę, że amanita na przykład pomaga na rzeczy związane z psychiką bardzo mocno. Też, tak jak psylocyby, ale też właśnie, co ciekawe, na rzeczy fizyczne.
Na przykład na nadmierną potliwość. No. 83% skuteczności. No 39 to potężna. osób zanotowało. No, niesamowite, tak? Ale też jeśli chodzi o jakieś wypryski skórne, tak? I tu mówiliśmy stany zapalne, swelling, czyli jakieś takie opuchlizna nóg, jakieś takie rzeczy, gdzie coś się blokuje, jakaś limfa, coś nie przechodzi, no to 83% skuteczności też, czyli na ciało fizyczne bardzo mocno, oprócz tego, że na psychikę. Natomiast właśnie psylocyby bardziej na psychikę i uzależnienia. To też w ogóle to jest zaskakujące, bo do tej pory większość badań była właśnie na psylocybach, że one są takie i dlatego ta legalizacja w Colorado i w Oregonie nastąpiła, czy tam w Czechach chyba też, w Australii chyba też zalegalizowali w ogóle dzięki tym badaniom. A na muchomora tak było, że to A ta książka jest stricte o muchomorze, tak, prawda? stricte o muchomorze. I z którego ona jest roku? 2022. No, czyli z czyli zeszłego roku. Bardzo nowa pozycja. I też fizyczne rzeczy. Oparzenia. 77% skuteczności. Tak, 17 osób z oparzeniami zauważyło, że ta regeneracja... Zresztą to też jest ciekawe, bo na przykład w Afganistanie te tradycyjne plemiona tam używały tego podczas przemarznięć jakichś, tak? Podczas, że wiesz, że coś ze skórą, że przemarzła i tak dalej, robili jakieś maści i to było w ich tradycji. Także no ciekawe, że na skórę i też na przykład na Allegro możesz sobie kupić jakieś ruskie, ukraińskie maści z muchomorem w ogóle. Tak jak w tubce pasta do zębów, tylko z kropkami jest takie, też możemy wrzucić, bo to taka ciekawostka, że do dziś są produkowane po prostu maści na problemy skórne. Oczywiście trzeba też uważać, żeby się nie nadziać na jakiegoś szalonego, domorosłego producenta takich maści na Allegro. No nie sądzę, bo tam jest skład podany i wszystko, tak? Więc wydaje mi się, że w sumie nawet nie wiem, czy ten domorosły by lepszy nie zrobił, bo jest mniej, tak na logikę, że jest mniej tych substancji konserwujących. Im większa firma, tym więcej musi, no bo to stoi na tych półkach, a ktoś to sobie tak jak, nie wiem, no, jak ja bym sobie siedział i tam, to co? Zaleję to olejem kokosowym czy tam czymś, to sobie postoi i nie muszę tam dodawać jakichś zbrylaczy, konserwantów, jak to dla siebie robię, więc nawet nie wiem, czy nie sensowniej byłoby wziąć taką właśnie no-name'a jakiegoś, kto coś zrobi. No bo co, na skórę to nic ci to nie zrobi w zasadzie. Egzema, tak? To też właśnie jakieś tam właśnie ze skórą. 84% skuteczności, 38 osób. I tylko brak rezultatów 7 osób, tak? A negatywnych efektów nie miał nikt. Więc no też mocna medycyna na w ogóle ciało fizyczne. Co tam jeszcze było ciekawego? Reumatoidalne rzeczy. Chyba największa skuteczność na reumatyzm, bóle kości, bóle kostno-mięśniowe, ścięgna, tak? 91% skuteczności, tak? Na ten reumatyzm. I to też właśnie, no do dzisiaj są na Allegro, można kupić te kremy, no to o czymś to świadczy. Prostata, 73% skuteczności. Jakieś zapalenie pęcherza, też podobnie, duży procent skuteczności, aczkolwiek no tu Magda Dębowska by powiedziała prawdę, że to jest terytorialny konflikt i raczej jak tego nie zmienimy, tego terytorium swojego, gdzieś tam nie poukładamy tych konfliktów, no to i muchomor nie pomoże. No, moim zdaniem to też nie ma bez przesady, także to też jest takie coś, że żeby ludzie tego nie zaczęli traktować tak jak, wiesz, tych leków aptecznych, że boli głowa, to zjem, tak, a że są też przyczyny psychosomatyczne, to jest ważne. Ja co prawda nie jestem od tego, ale też uważam, że to jest bardzo ważne, żeby ta totalna biologia, biologika, psychosomatyka, żeby jednak w to sobie wnikać. No tak, potężny mood enhancer, tak, czyli wzmocnienie nastroju, poprawa no właśnie, ta kreatywność, poprawa, że wstajesz rano. 868 osób zanotowało. Pozytywny, że to jest jednak moc w tym grzybie, tylko 12% bez rezultatów, czyli 100 osób, czyli no porównanie 868 a 100 bezdyskusyjny po prostu sukces, tak? Tu nie ma
po prostu 100% skuteczności, ale to świadczy o tym, że to jest uczciwe badanie, że po prostu rzetelnie przeprowadzone. Wiesz, co mnie zafascynowało, jak oglądałem ten dokument? Bodajże tam było o psylocybinie chyba, albo o MDMA. Już nie pamiętam, w którym to odcinku było, ten dokument na Netflixie. No i tam takie zdanie mi zapadło, że właśnie wszystko to, co teraz czytasz, to można by podsumować tak, jak właśnie ten Michael Pollan powiedział, że no dobrze, tylko że ten grzyb jest grzybem z natury. Czyli to jest naturalną rzeczą, którą możesz sobie samemu, że tak powiem, ogarnąć. Natomiast cała reszta jest już syntetyzowana, wytworzona przez jakąś firmę, która po prostu sprzedaje to jako produkt. I mówi, że to jest nierówna walka po prostu. To jest, zawsze będzie ten znak nierówności tutaj, dopóki... I też on powiedział, że nauka zajmuje się już badaniami właśnie nad tymi wszystkimi substancjami, ale znowu istnieje to niebezpieczeństwo, że będą chcieli to syntetyzować i sprzedawać znowuż jako produkty. No i to jest ten problem, no to jest ten sam problem, który był z konopiami, tak? Że konopie akurat mają jakiś tam potencjał uzależniający też, niewielki, nie fizyczny, tylko bardziej psychiczny. Mają też duży potencjał medyczny. No i moim zdaniem to też jest trochę ślepa uliczka, tak? Bo z jednej strony fajnie, że jest to CBD, tak? Że jest to legalne, że były nawet jakieś takie jak paczkomaty, tak? Że stały, że można było... Są nawet automaty do CBD. Automat. Co dla mnie szokiem. Ze skręconymi jointami tak, już. że to czy tam z olejkami i tak dalej. I to jest fajne. Natomiast ja cały czas mówię, podkreślam, że jednak full spektrum, że substancja taka jest w naturze, bo człowiek chce poprawić, nie? Naturę. Boga, Ojca, Matkę Ziemię chce poprawiać. A to jest tak jak z tymi ustawieniami Hellingera. Najpierw jest dziadek, potem jest ojciec, potem jest syn. I wnuczek. I jak wnuczek jest mądrzejszy od dziadka, to nigdzie nie będzie hulać, tak? I tak samo jest tutaj, że Matka Natura, Bóg Ojciec stworzyła, przyroda, a człowiek jest w swojej pysze tacy, że chce poprawiać, tak? CBD zrobię z konopi, tak? Niekoniecznie. Ja uważam, że jak ktoś ma poważne problemy, to lepiej tą medycynę naturalną, jak najbardziej naturalną, tak? Żeby jednak było full spektrum i te wszystkie enzymy, witaminy i tak dalej, żeby mają działanie synergistyczne i to też się łatwiej trawi. Zobacz, jak jest z cukrem na przykład. Ja tak na ten cukier cisnę, ale to jest, zobacz, cukier w owocu nierówny jest cukrowi rafinowanemu. Tak? No bo owoc co ma? Wodę strukturyzowaną, tak jak destylowana, czysta, witaminy, enzymy, minerały. Błonnik, to wszystko ułatwia trawienie, wypróżnianie. Zęby ci się nie psują przecież po owocach, tak? Możesz jeść banany dojrzałe kilogramami. Luz, tak? To samo nabiał, surowy od krowy. Tak. Wzmacnia, świetnie, tak? Ludzie uzdrawiali zęby, kości na tym. Tak. No a weź spasteryzuj to, usuń laktozę, usuń tamto, cukier rafinuj, nie? Czysty cukier to jest kryształ z piekła rodem. I masz byłem teraz właśnie w Krakowie, no powiem ci, i przejeżdżamy i ja wiesz, taki odklejony trochę w tych swoich przestrzeniach psychodelicznych, czy tam piszę książki, siedzę w tym lesie i ja nie wiem jak życie wygląda. A tu stoi Instytut Stomatologii. Normalnie jak Belweder wielki. No pałac ogromny. Instytut Stomatologii. Co tam robią? Dziury wiercą ludziom. Co to jest za leczenie, ja ci powiem. Kiedyś było leczenie zębów. Wchodził człowiek na surowe mleko na 2 miesiące. Nie wolno mu było z łóżka wstać, czytać książek. Miał tylko spać, leżeć, przewietrzone mieć, pić galon mleka dziennie. Ale jakiego mleka? Ale surowego, od krów, które miały słońce, trawę i wszystko. I w 2 miesiące goiły mu się wszystkie tam próchnice, paradontozy, kości mu się naprawiały, wszystko wstawał jak nowy, nie ćwiczył, miał więcej mięśni. No tak, no dziecko podwaja wagę na mleku, nie na... Ale umówmy się, nie ma nikt, a może nie nikt, większość ludzi nie ma dostępu do mleka od krowy, która je trawę. No nie ma, ale zostawmy już to mleko, tak. Wróćmy do cukru. No. Z cukrem jest podobnie, tak? Jak rafinujesz ten cukier, to jest kryształ, jak heroina, jak kokaina, jak po prostu czym innym jest koka, czym innym jest kokaina, tak? No, koka to są liście, oni sobie żyją i idą. Tak. 5 godzin biegu, tak? Tarahumara było to plemię, które biegało boso czy w tych sandałach płaskich, tak? No i oni na tej koce
mogli cisnąć, tak? I nie było tych efektów ubocznych, a po kokainie już są, no bo to jest kryształ rafinowany, nie ma tych witamin, minerałów. Albo zjedz 10 Snickersów na przykład. No tak, no 10 Snickersów pobiegniesz pół godziny i weryfikacja do dentysty będzie. i do dentysty, albo na przykład nie, ale też ten cukier szybko podnosi, ale on szybko spada później po prostu, jeśli chodzi o glukozę we krwi. Tak, i też jest ważne, dlaczego ten rafinowany cukier, nie wiem o mikrodawkach, ale muszę cisnąć to też, bo to też jest bardzo Kiedyś ważne. to chyba osobny odcinek. Tak, poważnie, 2 godziny gadania o tym zrobimy, a teraz tylko tak na szybko, że Tak. przez to, że nie ma tych błonnika, minerałów, witamin, etc., to organizm pobiera z zębów i kości te minerały. I dlatego się zęby psują, nie przez bakterie. Dobra, koniec. Koniec, wracamy do mikrodawek. Migreny, 65% skuteczności, tak? Menstrualne, czyli miesiączkowe dla kobiet, tak? 52% skuteczności. No też sporo, tak? A, co mówiłeś, że co się nie udało. Śmieszne takie trochę, ale konsumpcja mięsa. Tylko 12% odstawiło mięso. Bo mieli intencję taką, 485 osób, że chcą zmniejszyć bądź w ogóle wykluczyć mięso z diety. I tylko 12 osobom mikrodawkowanie jakby z intencją pomogło to zrobić. Brak rezultatów 57% i jeszcze więcej zaczęli się obżerać golonkami, 31%. To dużo. Czyli 151 osób, no wiesz, 60 osób odstawiło, 274 jadło tyle jadło, a 151 jeszcze więcej zaczęło zjeść golonki. Tylko wiesz, mięso to jest dużo bardziej złożona kwestia, bardziej skomplikowana. Osobny odcinek. Tak, w ogóle też na osobny odcinek. Geny, praca, ludzie, środowisko, gdzie pracujesz, gdzie żyjesz, hodowlany, rodzina, ten chów cały tak, przemysłowy. w ogóle jakie jest... mięso też jesz, tak, czy z tymi antybiotykami, hormonami i tak dalej. No, także tutaj porażka amanity przy konsumpcji mięsa. Trzeba to przyznać wprost. Nastąpiła. Tak, no uczciwie, tak, na co nie pomaga, to nie pomaga, tak, tutaj. Na większość rzeczy zdecydowanie z tym apetytem jest ciekawe, bo to też rozmawialiśmy wczoraj, jak się przygotowywaliśmy. No ja na przykład od wielu lat już jem raz dziennie, tak? Nie to, że jem mało, ale po prostu jem, no, czy tam w jakimś okienku, tak? To się nazywa intermittent fasting. I mi to fajnie pracuje, że jem powiedzmy pół arbuza, powiedzmy, nie wiem, o 12, tak? I o 15 jakąś tam kolację, coś tam, owoce, twarożek, śmietana, tak? I dziękuję. I mam później post ileś tam godzin, 19, 21 godzin postu, gdzie organizm nic nie robi, ja mam czas na kreatywność, pisanie, malowanie, ruch, etc., tak? No i tu też robili takie badanie nad apetytem i wnioski są, no nie wiem jakie właśnie, 25% badanych, wzięło udział w badaniu 473 osoby i 25% ten apetyt się zwiększył. 25, czyli jedli więcej. Nie wiem właśnie jakie mieli intencje, czy chcieli więcej jeść, czy mniej. No bo wiesz, czasem ludzie na przykład, nie wiem, anoreksja, czy jacyś po nowotworach, to chcą nabrać tej wagi, tak? Czy kulturyści, żeby się onadziać tym jedzeniem, czy zwiększają kategorię wagową w sporcie, czy zmniejszają, tak? No to tutaj nie jest do końca jasne, jaka była intencja, tak? No ale wyniki są, tak? Że 25%, czyli 116 osób zwiększyło im to apetyt. 37% nie zanotowało żadnych rezultatów, czyli jedli tak jak jedli, tyle ile jedli. 37%, czyli 180 osób zmniejszył się ten apetyt. Więc no, przewaga jest w sumie bez rezultatów i jakby obniżenie apetytu jest w przewadze niż podwyższenie. Tak. Coś z tego wynika. Nie wiem co, ale... To trzeba doświadczyć na sobie. Chyba każdy ma inne też potrzeby, inne, wiesz, no ciężko to w ogóle cokolwiek o tym powiedzieć sensownego. Tak. Astma, 54% skuteczności, tak. O, kreatywność, to też jest ciekawe, 63%, czyli całkiem sporo. No ja mogę potwierdzić,
ręcami i nogami się podpisuję pod tym, że kreatywność i to też nie tylko taka kreatywność umysłowa, typu, że ja coś napiszę, tak, coś, jakiś rozdział do książki, czy coś namaluję, jakiś pomysł na obraz, ale też taka kreatywność ruchowa czasem jest, że wiesz, czy kreatywność, co ja robię, gdzie ja, wiesz, jaką drogą wrócę w tym lesie, tak, że się zmienia taka trochę. Też patrzmy pod tym kątem, jeśli chodzi o kreatywność, bo ktoś mógłby powiedzieć, ty to sobie mieszkasz w lesie, malujesz obrazy, to ty to masz, jesteś, nie wiesz jak wygląda życie, bo ja to muszę chodzić do pracy. Ale właśnie pod kątem kreatywności, to też jest właśnie pod kątem produktywności, albo na przykład tego, że odpowiednio zarządzamy tymi naszymi zasobami właśnie energetycznymi na co dzień, że już tak nie trwonimy tej energii, to też o czym mówiliśmy w poprzednim odcinku, że wiemy właśnie jak zarządzać tą naszą energetyką w ciągu dnia. Nieważne co robimy, czy pracujesz w fabryce, czy nie wiem, na kasie, czy jesteś malarzem, prawda? Tak, ja myślę, że to pomoże każdemu, że no, choćby tych z Krzemowej Doliny, oni mają przecież pracę, tak? Nie siedzą, nie robią nic, tylko... I to nie jest łatwa praca, to co oni mają. Muszą pracować tymi głowami, nie? I wiesz, i to też o czymś świadczy, że to stoi wszystko na grzybie. No. Tak. I stamtąd płyną też te nie technologie. fizyczna praca, ale też myślę, że mi na przykład muchomor jako taki pomagał też w fizycznej takiej pracy, tak? W rąbaniu drzewa, ileś godzin tam na zimę, żeby te pieńki tam siekierą, kupiłem taką siekierę Fiskars. Długo. Reklama. X27, nie, poważnie, super, nowoczesna, taka zupełnie inna praca jest tym. Nic mi nie płacą za to. Mówię Jesteś szczerze, influencerem? po prostu, jak coś jest dobre, to polecam. Product placement, poważnie. ale dobrze, to akurat polecamy. Polecam, siekierki. Sprawdziłem. Mega. A właśnie, ostatnio jak byłem w saunie, to brakowało mi takiej małej siekierki, to może właśnie sobie kupię tej firmy. Fiskars, X27, taka po prostu zamach, weźmiesz, to nawet takie duże pięki rozbija. Taka, wiesz, Super. nic nie waży, tam z pół kilo chyba. No, po prostu jak maszyna. Super. Ale i jaka radość z tego jest, to jest też ciekawe. I od razu bicepsy rosną. No pewnie, naturalnie jeszcze, wiesz, masz czym palić zimą. Wracając, neuropatyczne bóle, 86% skuteczności. Tutaj migreny, menstrualne, libido 43%, 48% u kobiet, hormonalne problemy 47%. Jeszcze było coś takiego jak tak zwane wole tarczycowe, gdzie to też głównie kobiet to dotyczy, które mają z tarczycą problemy. Tak. I tu też jest ciekawe, że 88% skuteczności. A to jest chyba dosyć poważny problem. Tak, to jest w bardzo świecie. poważne, że to jest też hormonalne jakieś tam. Także też, no, wysoki, zobacz, w niektórych tych chorobach pomaga bardziej, w niektórych mniej. No, tą konsumpcję mięsa nie pomogło. No ale to nie jest choroba, umówmy się. No. Astma 54%, alergie 59%, to też jest bardzo poważne. Dzisiaj każdy ma alergię na coś tam, tak, to na kota, na pyłki, na to, na tamto. Żeby jeszcze takie z ciekawostek, ja sobie to wypisałem, oczywiście tej kartki nie wziąłem. Na sen, amanita na sen, ktoś ma problemy z bezsennością, z tym, że się wybudza w nocy, jakieś takie, wiesz, 980 osób wzięło udział w badaniu i 73%, czyli 719 osób, że skuteczny środek taki nasenny. Zobacz, to też jest bardzo ważna kwestia, bo nie wiem, czy wiesz, ale melatonina jest jedynym legalnym hormonem, którego można kupić wszędzie. Zobacz, jak chcesz kupić sterydy, jakieś tam anaboliczne czy inne, no to albo na czarnym rynku, albo ci doktor to musi przepisać, tak? Jak chcesz kupić jakieś tam inne rzeczy, to też. A melatonina, jako wiesz, hormon, tak, jest wszędzie i to też nie jest... To przyjmowanie tej melatoniny aptecznej też niesie za sobą pewne konsekwencje, skutki uboczne, bo owszem, ludzie śpią i jest wszystko dobrze, ale kurczą im się jądra i jajniki. Było badania na chomikach, zrobiono to i skurczyły im się, więc no skutki uboczne, tak, syntetycznych właśnie jakichś leków z apteki, a grzyb nie ma tego. I też były te bajki właśnie, Królewna Śnieżka zasnęła, 7 krasnoludków było, tak.
snem kamiennym, tak? Bardzo często też po dużych dawkach człowieka tak wycina, jak jest zmęczony, to sobie odsypia. No i tak, jedna z najlepszych właśnie medycyn poprawiających sen. Nawet nie wiem, czy nie lepiej jak psylocyby. Poprawiają amanity sen. No. I to też jest w ogóle medycyna snów. Ja się zajmowałem przez rok czasu jogą snu, tak zwaną. I no, wymuszałem takie świadome sny. Tam była odpowiednia technika, się wstawało o 4 rano, robiło się pompki, szło się tam, przynosiło wodę, coś świadomie robiło i później z powrotem do łóżka, z wykałaczką w zębach. Żeby ciało zasnęło, a świadomość została. Niesamowite. Czasem mocniejsze rzeczy jak po psychodelikach się działy. Ale to też jest ciekawe, że amanita stoi tam, gdzieś w tej sferze świadomego snu. Bardzo często te tripy po dużych dawkach są trochę jak świadome sny i też w ogóle ja miałem samo przyjmowanie amanity mi indukowało w ogóle świadome sny. Tak? Nie wiem, się zastanawiam dlaczego, czy to tak jest po prostu, czy przez to, że ja wcześniej to ćwiczyłem intensywnie, to ta wiedza została, ja już tego nie praktykuję, ale czasem jak zjem, to mam taki sen świadomy. Ale w ogóle na zwykłe sny, tak? Jak ktoś ma bezsenność, jakieś problemy właśnie z wysypianiem się, to jest świetna medycyna. Stwardnienie rozsiane, 52% skuteczności, 38% bez rezultatów i tylko 10% negatywnych. Jeszcze było, bo rozmawialiśmy wczoraj też o ruchowych rzeczach, sprawach, z ruchem, sportem. Tak. No to też zrobiono badanie na zapaśnikach amerykańskich. Tak, no w ogóle jakieś wzięli tam jest to w ogóle sport narodowy, że w każdym college'u, w każdym tam high school jest team i oni dlatego taką potęgą są w chwytach i w tych, no i też zanotowali, tak, 70% poprawy koordynacji, tak, 85% poprawy endurance, tak, czyli przyspieszenie, kondycja. Inteligencja, taka właśnie fight IQ, 76% polepszenia. Neuromuskularne jakieś funkcje, tak, czyli siła, tak, wytrzymałość, 69% pozytywnych efektów i tylko 1% negatywnych, tak, czyli ktoś zjadł. Mówiłem ci o tym staniu na rękach wczoraj. Tak, no właśnie dlatego wyszukałem tu ten rozdział, mówię, coś było, że pamiętam, że zrobili na jakimś teamie sportowym, że nie tylko na chorych ludziach, tak, ale właśnie też kreatywność, no tak, brak kreatywności nie jest chorobą, nie? No ale zrobili też, wiesz, takie szeroko, tak? Czucie dystansu, taka czutka, że wiesz, gdzie jesteś, tak? Czy to, jak ty robisz breakdance, to też musisz chyba wiedzieć, gdzie jesteś, tak? Tak. Tu na głowie Bardzo. stoisz, tu na rękach, tu noga, tu ludzie stoją, tu coś się dzieje, nie? Wiesz, no, ogarniasz takie czucie. 56% pozytywnych, 40% bez zmian i tylko 4% negatywnych. Bardzo mało tu akurat tam w chorobach to różnie było z tymi negatywami. Tam było i 20% negatywnych, a tutaj jeśli chodzi o te sporty, to bardzo duży procent jest, że pomaga, taki tam niewielki, że bez rezultatu i negatywne efekty to jest 4%, 2, 1, 3, czyli tak naprawdę no te legendy o tych wikingach, czy o tych ninja japońskich, Tengutake, tam gdzie jedli te grzyby i szli się, skradali po lesie, no coś w tym jest i wiesz, i ja też z praktyki mogę powiedzieć, bo też może nie uprawiam już teraz jakiegoś sportu tak intensywnie, ale od czasu do czasu sobie tam na ten rower idę, czy pobiegać, czy tą jogę porobić, czy jakieś movementy dziwne się powyginać, no i widzę, że rozluźnia, tak? Im rozluźniony czasem jesteś, było takie powiedzenie, że jak jesteś rozluźniony, to jesteś szybki, bo tak. No, były te takie tam. Jakieś przełożenie tutaj jest, tak? Że te legendy, że oni jedli, ci berserkerzy, tak? Przed bitwami, czy ci ninja przed misją jakoś skradania się, jedli te grzyby. Ja kiedyś też miałem takie, że zjadłem tych grzybów trochę więcej i tak w lesie, tak jak taki yeti sobie małpolud chodziłem na czworakach gdzieś tam włażę na drzewo. No jest to, jak rozluźnia, to się człowiek tak po prostu lepiej czuje w ciele. Co jeszcze jest ciekawego w ogóle w tej książce, jak już ją tak bierzemy i wałkujemy, taką długą recenzję, to jest to, że jest nawet rozdział o tym, jest taki mocny rozdział kontrastujący duże dawki z
tym mikrodawkowaniem zdrowotnym, że to są zupełnie inna para kaloszy. I że amanita się średnio nadaje do tych dużych dawek. Że to naprawdę trzeba zapewnić odpowiednie BHP, miejsce, być samemu w sobie dobrze przygotowanym do tego. Jest długi rozdział wpisujący tak zwane bad tripy, czyli te niefajne przygody z dużymi dawkami. I co na przykład było? No było tak, że gościu tam zjadł w samochodzie i zamarzł, czy zgubił się w lesie, czy myślał, że umarł. Ale dużo musiał zjeść. Tak, czy że czas się zatrzymał i nie wie, co się, wiesz, że minuty nie mijają, patrzy na zegarek, jest ta sama godzina. No, takie z horroru trochę, jak był taki serial Strefa Mroku kiedyś, nie? Lata 90. to może pamiętasz. O zerowej się czekało. I tam zawsze było jakieś taki, nie horror do końca, taki archiwum mix trochę, takie, wiesz, z muzyczką. No to tu jest cały rozdział o takich właśnie sytuacjach, po prostu z archiwum mix. Tyle, że jest podkreślone, że zobaczcie, jest taki kontrast w tej książce, że zobaczcie, jak wspaniale działa mikrodawkowanie zdrowotne małych dawek, to co Paracelsus mówił, tak? Co jest trucizną, co jest lekarstwem. Dawka czyni, tak? Tak. I tu jest to tak mocno podkreślone w tej książce, że oni nie polecają dużych dawek amanit, że do dużych dawek się nawet lepiej chyba psylocybina nadaje, tak? Czy MDMA, tak? No bo jest inaczej, a duże dawki muchomora to jest naprawdę już wysokie loty i można naprawdę wylądować właśnie, tak? Że tu jest jakaś historia, że ktoś się rozebrał, przebiegł ileś kilometrów w lesie, go znaleźli, w ogóle nie wiedział, jak się nazywa, rzeczy dziwne, tak? I tu jest to mocno podkreślone, tak? Że jest różnica, że zobaczcie, jak pomagają wspaniale mikrodawki na tyle różnych dolegliwości, chorób, na kreatywność, na wychodzenie z nałogów, a jak sobie ci makrodawki pogorszyli, wiesz, stan egzystencji, biorąc po prostu za dużo, tak? Przedobrzając. No ale właśnie, też patrząc pod kątem jako substancję, którą ludzie przyjmują, no to takie mikrodawkowanie, na przykład muchomora, właśnie amanity, które może długofalowo jakieś chroniczne dolegliwości ludziom wycofać, w pewnym sensie ich uzdrowić, to nie ma się nijak do tego, że ludzie chronicznie używają innych substancji, czyli używają, no weźmy, nie wiem, jakieś substancje wyniszczające organizm, prawda? Ludzie chronicznie używają wódkę na przykład, prawda? Chronicznie. I oni robiąc tak samo mikrodozowanie, bo to jest to samo mikrodozowanie, widać jak po prostu życie ludzi dosłownie obumiera z roku na rok, prawda? Albo innych substancji, piwo, czy cokolwiek innego, czy cukier, tak jak wspominałeś. Tutaj jest efekt odwrotny. Tu widać, że wszystko po prostu się wygładza, wszystko się wyrównuje. Tak jak mówiłeś, psychika się uzdrawia się ciało. No, same korzyści są tutaj. Mhm. Tak, no i dlatego stąd te legalizacje, tak? Przecież to jest kwestia ostatnich paru lat. Australia, Oregon, Colorado. I Oregon i Colorado to są dwa, to nie jest Pcim Dolny. To no są tak, potężne, to jest ogromne, to jest jak gigantyczne Polska, stany. wielkie stany. Dokładnie. Z masą ludzi, z masą ośrodków naukowców, no tam po prostu jest życie, tak? I Australia też wielki kraj, kontynent ogromny. Tak. Nawet jest chyba większy niż podają nam na mapach. Tak samo jak Afryka. Tak samo jak Afryka jest większa niż na globusie. Ale to jest na inną spiskową teorię. Kolejny temat, teorie spiskowe. No tak, no i stąd to wszystko, tak, że po prostu odwróciło się i całe szczęście, że się to odwraca, tak, że ta narracja, że co prawda w UK w tym samym dniu, kiedy legalizowano w Colorado, dalej podtrzymali to, że jest nielegalna. No i właśnie przytaczając te argumenty, że nie ma właściwości medycznych i jest narkotykiem i tak dalej, młotkiem tam przyklepali. No i zobacz, przecież w UK jest masa ludzi zdepresjonowanych. Przecież tam jest brzydka pogoda, tak jak tu, w Cebulandzie. Centrum finansowe świata. Centrum finansowe Trzeba świata. zasuwać tam. Ludzie pracują, deszcz pada im na głowy, ciemno, szaro, breja za oknem zamiast słońca. I wiesz, i to jeszcze my ogarniamy, tak, 10 pompek i do roboty i biegnę do sztalugi świńskim truchtem, ale niektórzy ludzie mają tą depresję zdiagnozowaną, kliniczną, tak? I jak on ma tam żyć, tak? Brać te leki, czy
działają, nie działają, różnie to z tym bywa. Tak? Więc, A wiesz co, jeszcze mi przyszło takie pytanie teraz. Podczas mikrodozowania, właśnie na przykład amanity, czy warto, no bo tak jak przytoczyłeś niektóre z tych badań, na przykład z tym mięsem, śmialiśmy się, że nie wiadomo jak to zadziałało, bo może ktoś nie miał intencji. Właśnie co z intencją? Czy warto tutaj nadać jakąś intencję, jeśli chodzi o mikrodozowanie? no myślę, że najlepiej, no bo im więcej, właśnie w zasadzie wszystko można robić najlepiej z intencją, no bo tak jak nie robimy nic z intencją, to robimy tak robotycznie, nieświadomie, nie? A jeżeli chodzi o świadomość, tak, to jest wartość, to jest im więcej świadomości w życiu, tak, tym lepiej, no i myślę, że to jest też, nie wiem jak często też robiono takie badania nad placebo, tak, że no intencja jest czasem nawet ważniejsza niż środek, jaki się przyjmuje. Tak? Jeżeli ktoś w coś wierzy, no to tym lepiej. No możesz dodać 50% do sukcesu. Tak. No i jeśli ma to pomóc faktycznie nie chcę fizycznie. mieć jak jakiś coach, ale naprawdę. Kto ci ukradł marzenia? Są tacy. Możesz wszystko. Idziemy po swoje. Zwycięzcą jesteś. Fajnie, no dobrze. Waldku, mocny odcinek. No mocny odcinek, trudny, no bo też taki o chorobach i tak dalej, nie tak rozrywkowy jak poprzedni, ale myślę, że ważny, no bo jednak te grzyby niosą, nie tylko, właśnie chodzi o to, żeby to też powiedzieć, że to nie jest tylko ten potencjał transformujący na ceremoniach, na potężnych wglądach i tak dalej, i ten psychodeliczny potencjał, ale jest potencjał uzdrawiający. Także wiesz, jedna substancja, a tyle zastosowań. I to zwłaszcza muchomor, bo i na ciało, i na psychikę, i na kreatywność. I jest naturalny. Moim zdaniem, no, to też jest nie do przecenienia, że to jest substancja z natury, mało inwazyjna na ciało, nieszkodliwa. Za darmo. Tak, za darmo w każdym lesie. Jeśli człowiek, wiesz, no, co za problem iść w weekend grzyby pozbierać. Ludzie kiedyś chodzili z koszykami. Dlaczego teraz wszystko z marketu ma być? No jest naturalne. Ja zawsze też podkreślam. Zobacz. Też wiele osób mówi, że nie, że ja to tylko na czysto, tak, że bez substancji i tak dalej, że tylko naturalnie. Ja mówię, no przecież grzyb jest z natury. Raz. Tak. I dwa, grzyb jest bardziej naturalny niż chleb, jaki kupujecie. No bo nie ma zbrylaczy. Ja zebrałem, nikt nie dosypał. Klaus Schwab jeszcze świerszczy mi do suszu muchomorów nie dosypuje. Piknie. Więc ja wiem, co jem. No, grzyb jest bardziej naturalny niż chleb, snickersy. No, mówicie, że tacy czyści, że tylko natura, a tutaj po chleb idziecie. No to jak to się ma do siebie? No, wiesz, no prosty przykład na logikę. Jak dzisiaj ludzie miastowi odkleili się od natury, że mówią, że grzyby są nienaturalne. Co to za pomysł w ogóle dziwny, tak? Dużo więcej nienaturalnych rzeczy mamy i żyjemy też, nie? Więc jak najbardziej jest z natury i już teraz nauka potwierdza jego skuteczność. Może komuś pomoże, no trudny temat, trudne te niektóre choroby takie smutne, ciężkie, utrwalone już i tak dalej, ale no jest nadzieja, tak? Tak, no tak, bo te choroby nabywały się też chronicznie w ludziach, ale chronicznie można je wycofywać poprzez mikrodozowanie. Niektóre nawet są wrodzone, tak, jak tam właśnie autyzm, czasem no ktoś się rodzi z czymś takim, nie? No i okazuje się, że tu jest taka medycyna. To też pewnie jakiś biochemik by się mógł konkretniej na ten temat wypowiedzieć, tych neuroprzekaźników i tak dalej. GABA, nie GABA, ja to tam nawet nie chcę tego mówić, żebym czegoś nie powiedział nie tak, od razu powiedzą, o, malarzyna jakiś się tu wymądrza. O systemie nerwowym opowiada. O systemie nerwowym opowiada, wiesz, no tu na przykład Kuba Babicki, czy jakiś biochemik mógłby się bardziej po naukowemu wypowiedzieć, tak, no, ale jako, że ja też jestem głosem grzybów, no ale bardziej tak ogólnie. Super. No ale ekstra. Wydaje mi się, że to będzie naprawdę super odcinek. Tematy na kolejne odcinki widzę, że już się nam tutaj klarują. Bo mamy też wspólnych dużo jakby zainteresowań, czy to właśnie ruchowych. Widzę, że ty, jak mówię coś, no to ty wiesz, o czym ja mówię, tak? Mówiłem o nordyckich opadach, czy przysiadach, pistoletach na jednej nodze, to kojarzysz, tak? No mówię, o tym cukrze możemy zrobić. Czego nie robić? Właśnie, ja czego nie robić. Takim, jak mi to zdiagnozowali, że jestem takim
męczennikiem, heretykiem. I że moja herezja ma działać, nie? Ale ja też weryfikuję tu, co nie działa, więc Okej. zweryfikowałem, że ten cukier to jednak nie działa, więc możemy full odcinek zrobić o tym, o żywieniu, jedzeniu, witaminach, minerałach. To akurat mam opracowane. Dobrze, super. Także zróbmy to. Tak zrobimy. Fajnie. Dziękuję Ci bardzo za ten wywiad. Oczywiście polecamy Twoją książkę. W Indigo Book można kupić Twoją książkę Grzybuga Szalonego. Czy 2 kolejne książki są już gotowe? No, już są w głębokiej korekcie, Dobrze. ale okładki już są gotowe, wszystko, jeszcze tam spis ilustracji, spis treści, no bo trochę się format zmienił, więc to też trochę zajmie. Ale myślę, to kwestia miesiąca, 1,5. I też powinny być. I też polecam jeszcze raz bloga swojego. Tam też, jeśli chodzi o tą książkę, to taką mini recenzję zrobiłem i też przetłumaczyłem te najważniejsze moim zdaniem fakty O, właśnie. i opatrzyłem je stosownym komentarzem moim. No tak, no bo wiesz, dużo osób jednak w naszym kraju się mnie pyta i jak polecam książki anglojęzyczne, to okazuje się, że jest z tym problem, że nie wszyscy jakby mają czas się uczyć tego angielskiego i tak dalej, więc może to być przydatne, tak? Super. Podlinkujemy ten Tak, link tak, tak. nie tylko do O Twojego bloga, ale mikrodozowaniu. też do Tak. recenzji. No, super. No to fajnie. Dobrze, Waldku. To do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia.